Słuchaj, życie jest nieprzewidywalne. W sposób naturalny my wszyscy byliśmy troszeczkę prepersami, jak w czasie pandemii baliśmy się, że nam wykupią papier toaletowy i konserwy i każdy szedł ten papier toaletowy i rzeczywiście tego papieru toaletowego zabrakło i rzeczywiście był cukier po 10 zł. My wszyscy w pewien sposób zaczęliśmy myśleć o tym, żeby być przygotowanym na różne nietypowe sytuacje. Prawdziwy preppers w ogóle nie wygląda jak preppers i nikt nie wie, że on jest preppersem. On sobie robi po cichu swoją robotę, a jak przyjdzie kryzys, to on ma większe szanse. Ważne jest to, co masz w swojej głowie. Ważne jest to, że umiesz używać to, co masz. A jeżeli akurat czegoś nie masz, to ważne jest, żebyś improwizować. To jest kwintesencja survivalu, bo wierzcie mi, że sytuacja kryzysowa nie zaskoczy was w tym momencie życia, kiedy jesteście super przygotowani. Kryzys przychodzi wtedy, kiedy jest najmniej spodziewany. Okej. A może przedstaw sobie imię, nazwisko i gdzie jesteśmy? Cześć, witam wszystkich. Ja się nazywam Maciej Fink-Finowicki. Lubię o sobie mówić jako instruktor przetrwania, bo przetrwanie zawiera w sobie bardzo wiele elementów. Przetrwanie to jest preparing, przetrwanie to jest survival, przetrwanie to jest bushcraft. Skąd jesteś? Ja pochodzę z Białegostoku. Od 93 roku jestem w Warszawie, czyli już ponad 30 lat. Czuję się warszawiakiem, pokochałem to miasto miłością przysposobioną. Ja jestem fanem koszulek z głupimi napisami. Można powiedzieć, że jestem młodym człowiekiem uwięzionym w ciele 50-latka. The future is bright z grzybem atomowym. Wybrałem specjalnie na rozmowę z tobą. A dlaczego dla mnie? No bo to się tak kojarzy, jak się mówi o preppersach, to wszyscy mają jedną rzecz w głowie. Koniec cywilizacji. Czyli albo wojna atomowa, albo apokalipsa zombie, tak? No powiedzmy, że ta wojna atomowa jest bardziej prawdopodobna. I tak chciałem, żeby się kojarzyło, a w toku naszej rozmowy mam nadzieję, że pewne rzeczy odczaruję i jestem przekonany, że wiele osób będzie uspokojonych, jeżeli zrozumie ten przekaz, który chcę wam dzisiaj zostawić. Okej. Jesteśmy na warszawskiej Białołęce, to jest najbardziej wysunięta na północ dzielnica Warszawy. Druga co do liczby mieszkańców i chyba największa pod względem powierzchni. Charakteryzuje się tym, że jest blisko obszarów zielonych i blisko Wisły. No nie cała Białołęka, ale akurat ta część, gdzie się znajdujemy, jest blisko Wisły. Co, jak się potem przekonamy, jest ważne. To jest miejsce, gdzie ja mieszkam, to jest sklep, w którym robię zakupy. Specjalnie nie chciałem pokazywać konkretnie tego bloku, gdzie mieszkam. Chcę zachować pewną prywatność co do swojego miejsca zamieszkania, ale to jest generalnie moja okolica, tak? I zaraz zaproszę was na krótki spacer w zupełnie inne okolice, które znajdują się dokładnie 500 metrów od nas. A zobaczycie, jak bardzo się różni ta przestrzeń, w której będziemy przebywać i powiem wam, dlaczego jest to ważne. Preppersem nie jest się ani miejskim, preppersem jest się ze względu na sposób myślenia. Okej. Jeżeli jesteś akurat w takiej sytuacji jak ja, że mieszkasz w bloku, nie masz własnej bazy, nie masz własnego domu, nie masz własnej piwnicy, nie masz własnej studni, nie masz własnych magazynów, nie masz własnego kawałka ziemi, to wiadomo, że jest trudniej. I ta logistyka przygotowania się na każdą sytuację kryzysową albo na większość sytuacji kryzysowej jest w bloku troszeczkę inna, co nie znaczy, że jest niemożliwa. Wszystko da się poukładać, tylko trzeba wiedzieć jak i trzeba chcieć. Teraz zastanówmy się, ten tramwaj, który widzieliśmy, ten sklep, wszystko co tutaj dookoła jest, ma jeden element wspólny. To jest prąd. Wyobraźmy sobie teraz, że tego prądu nie ma. Tutaj nic nie działa. Nawet autobusy są w Warszawie na prąd. Nie działa tramwaj, nie działa komunikacja, nie działa sklep, nie zrobisz zakupów, Tak. nie zrobisz wody, nie masz jedzenia, karty nie działają, gotówki prawie nikt nie nosi. Słyszymy o tym w radiu, w telewizji, we wszystkich środkach masowego przekazu. Susza. Mamy rekordowo niski poziom wód gruntowych. W tamtym roku, w lato, Wisła osiągnęła najniższy poziom od początku pomiarów, czyli chyba od 85 lat. To lato będzie jeszcze gorętsze i jeszcze trudniejsze. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ elektrownia jest chłodzona wodą z Wisły. Tak. Jeżeli jej poziom jest za niski,
to mamy braki w zasilaniu, mamy reglamentację prądu, mamy stopnie zasilania. Starsi Polacy pamiętają, jak w radiu były stopnie zasilania ogłaszane i nie zawsze był prąd i przerwy w prądzie były bardzo częste kiedyś. Sam mi chyba wspominałeś niedawno, że u ciebie był blackout. No nawet wczoraj, 3 dni, no wczoraj, tak proszę. w naszym dzielnicy wszystkie, na całej ulicy nie był prąd u mnie. To mogło być zwykła awaria, ale musimy być przygotowani na taki scenariusz, że tego prądu nie będzie przez dobę, przez 2 doby, przez 3 doby albo przez tydzień. Co ja mam w swojej kieszeni? Każdy ma smartfon. Tak, On bez prądu działa 1 dzień, koniec. tak. Bez prądu, jednym stryknięciem masz wyłączony cały dostęp do cywilizacji, tak? Jak każdy z nas jest przygotowany na to? Masz jakieś zapasowe powerbanki w domu naładowane? Mam jedno, Masz jedno, ja mam chyba z 8 czy 10. naprawdę. Masz jakiś agregat na paliwo? Okej, żeby było jasne dla ludzi, jak to spotkanie się stało. Ja byłem zaproszony do konwencji prepersów w Polsce, tak? Tak, I to będzie na początku czerwiec. tak. 4-7 czerwiec. Ale Tego roku. ja nie znam prepersów w Polsce, a ja powiedziałem, że okej, ja nie chcę jechać na konwencję, gdzie ja nie znam nikogo. Ja chcę poznać kogoś, który jest Tak, prepersem. żeby mieć punkt Tak. zaczepienia. A oni przedstawiali mnie Maciek. Ale ja nie jestem prepersem, ja byłem harcerzem w Ameryce. Scoutem. Taki Eagle Scout. Taki najwyższy rank harcerzem byłem w Ameryce. Więc interesuje mnie ta cała kultura preparingu. Znam dużo ludzi w Ameryce, którzy byli w wojsku i no oczywiście wszyscy w Ameryce oglądają te różne filmy, programy o prepersów, ale w Polsce nigdy nie poznałem osoba, który jest taki prawdziwy preppers. I oni są dosyć prywatni w Polsce. Wiesz co, wszędzie każdy preppers będzie prywatny, ponieważ w sytuacji zagrożenia jest potencjalnym celem. Ponieważ wiadomo, że preppers, jak sama nazwa sugeruje, jest przygotowany na różne sytuacje. Więc on już zgromadził jakieś zapasy lekarstw, wody, jedzenia i energii, prawda? Więc osoba ze złymi zamiarami oraz na przykład z bronią na podorędziu będzie chciała przejąć nielegalnie, siłowo te zasoby. Więc żaden preppers ci nie powie, to jest moja siedziba, to jest mój magazyn i nikt ci tego nie pokaże i to jest naturalne, nie? Jak ludzie myślą o preppering, to mówi się od razu tak. Schron przeciwatomowy, plecak ucieczkowy i broń. A masz to wszystko? To nie jest istotne. Istotne jest to, co jest w głowie. Ale znasz kogoś, który ma taki schron, taki silos podziemnie? Nie. Czy są tacy ludzie Nie, w Polsce? to jest bardzo popularne w Ameryce. Jak była zimna wojna i było napięcie i było realne ryzyko wybuchu konfliktu atomowego, to obywatele amerykańscy byli w zupełnie innej sytuacji niż obywatele polscy, bo u nas jeszcze była wtedy komuna. I u nas nikogo nie było stać, albo bardzo niewiele osób było stać na to, żeby wybudować własnymi siłami schron. Natomiast w środowisku preppersów amerykańskich budowanie takich czy innych schronień było bardzo popularne, ponieważ mieli do tego zasoby finansowe, żeby to sobie realizować. A powiedz mi, czy byłeś we wojskiem? Nie, Czy... nic nie mam wspólnego ze służbami mundurowymi, nigdy. Ale z bushcraftu robię na przykład szkolenia dla żołnierzy i dla strażaków. Skąd się wzięła u mnie w ogóle te całe zainteresowanie przetrwaniem? Zaczęło się z pasji podróżniczej. Ja od kiedy pamiętam uwielbiałem podróżować. I w pewnym momencie też jestem fotografem z zamiłowania, szczególnie jeżeli chodzi o przyrodę. I zapragnąłem docierać do miejsc i fotografować miejsca i odwiedzać miejsca bardzo odludne. Tam, gdzie nie ma infrastruktury turystycznej, tam, gdzie nawet nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma guest house'ów, tam nawet, gdzie nie można dojechać samochodem, chyba że terenowym, te miejsca mnie pociągały. Żeby tam dotrzeć, to musiałem przybyć na przykład poprzedniego dnia wieczorem, spędzić noc w lesie, samodzielnie, na dziko, tak? Czyli w warunkach survivalowych, bushcraftowych
I następnego dnia już byłem na miejscu i mogłem eksplorować te odludne tereny. Wbrew pozorom w Polsce jest bardzo dużo odludnych terenów i tutaj w krajach ościennych, również przez Bałtyk, czyli Skandynawia, są bardzo ciekawe tereny do zwiedzania. Ale te najciekawsze dla mnie zawsze były daleko, więc żeby do nich dotrzeć, musiałem się nauczyć podróżować survivalowo-bushcraftowo. To znaczy samemu sobie organizować nocleg. Nauczyłem się podstawowych rzeczy w szkole przetrwania, potem zresztą w tej szkole przetrwania działałem przez dłuższy czas jako instruktor. Potem doskonaliłem swoje umiejętności samemu. Lubię mówić o sobie, że jestem instruktorem przetrwania. Przetrwanie jest bardzo szerokim terminem. W ramach tego przetrwania możemy wyróżnić preparing. Preparing z definicji jest to bycie przygotowanym na różnego rodzaju kryzysy. Zazwyczaj pod względem częstotliwości występowania są to kryzysy, kiedy system w pewnych obszarach przestaje działać. Na przykład mamy blackout, mamy brak wody, mamy jakieś inne zdarzenie, ale to nie znaczy, że system przestał działać całkowicie i jest, jak to się mówi, bezhołowie, że nie ma żadnych reguł i wartości, bo system cały czas działa, tylko przez chwilę nie ma wody, nie ma prądu, a my staramy się być przygotowani na tą sytuację. Ale zanim posiądziesz tak zwane umiejętności twarde, czyli nauczysz się, jak filtrować wodę, nauczysz się, jak zdobywać pożywienie, nauczysz się, jakie są mechanizmy obrony cywilnej, powinieneś obudzić taką gotowość na to, co zrobić w różnych sytuacjach. Tutaj trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że będziesz przygotowany na wszystko. Dlatego ciągle wracam do twojej głowy. To jest twoja głowa, twój sposób myślenia, to, czy potrafisz opanować emocje, to jest twoja absolutnie ostatnia linia obrony. Bo jeżeli tego nie potrafisz, zaczniesz działać w panice, narobisz zawsze więcej problemu niż pożytku. Dlatego mówię, jeżeli wiesz, że masz technicznie wszystko zabezpieczone, to już tworzy spokój w twojej głowie i możesz różne inne scenariusze rozpoczynać. Twoje umiejętności, to, że na przykład nauczysz się pływać, to jest też sposób na przygotowanie się na pewne rzeczy, tak? To, że nauczysz się jakiegoś rzemiosła. Ja na przykład pracuję w bankowości, ty jesteś youtuberem. Jeżeli nie ma w sposób trwały prądu, obaj jesteśmy bez pracy. No, będzie chaos potem. No nie, ale ja na przykład jestem sternikiem morskim i mam papiery na pływanie jachtami żaglowymi po wszystkich morzach i oceanach. Ja już mam jakąś umiejętność, jakiś fach. Realną umiejętność. Kowal, cieśla, kaletnik, ten co skóry obrabia, tak? Cokolwiek, co potrafisz zrobić bez zaplecza systemu, bez internetu, tylko realną pracą twoich rąk. To jest twoje zabezpieczenie. To jest też budowa pewnego zabezpieczenia, takiej drugiej możliwości funkcjonowania w przypadku, kiedy ten system zawodzi. Wcale nie musi być apokalipsa zombie czy koniec świata. Wystarczy poczekać 5 lat i zobaczysz, że AI zabierze pracę i tobie, i mi. Bo to jest realne ryzyko. Powiedz mi, kto słyszał 10 lat temu o kryptowalutach? Kto 5 lat temu słyszał o AI? W takiej formie, jaką używamy jej wszyscy dzisiaj. Bądź przygotowany na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, która wokół ciebie jest. Gospodarczo-finansową. To, że wiedza o tym, jak funkcjonuje nasz świat, jest też naszym bardzo silną linią obrony. Co to jest? Pokrzywa. Wiemy, co pokrzywa wytwarza? Czy można ją jeść? Czy można się nią jakoś wyleczyć? Ja wiem, ale większość ludzi nie wie. To możesz sobie pozrywać, zmoczyć wodą i wrzucić do sałatki. Jest pyszne, ma mnóstwo witaminy C. Ma też na przykład kwas mrówkowy, którym możesz wyleczyć katar. Nie musisz kupować leku za 30 zł w aptece. Ale jesteśmy uzależnieni od systemu, od Big Pharma, od lekarstw, od całego systemu leczenia na tej zasadzie, że ten system nie traktuje nas jak pacjentów, tylko jak klientów. Ale jeżeli wiemy, jak to wszystko powinno działać i mamy na przykład zbudowaną wiedzę o ziołach, to już jest jakaś twoja przewaga nad innymi, prawda? Już masz jakiś stopień niezależności. Ja nie muszę mieć sprzętu. To jest najmniej ważne. Fajnie jest mieć dobry nóż, multitool, filtr do uzdatniania wody, mieć fajny śpiwór puchowy, leciutki. To wszystko jest fajnie mieć, bo to ułatwia sprawę.
Ale ważniejsze jest to, że jak tego nie masz i wyrzucamy sobie ten plecak i mam tylko to, co mam w kieszeni, a w kieszeni mam zawsze nóż na przykład, tak? Bo nożem sobie mogę wystrugać wszystko, czego mi brakuje. I jeżeli wiem, jak sobie coś zrobić, to jest to moja wiedza, której nikt mi nie zabierze z głowy. Bo plecak mogą mi ukraść, plecak mogę zgubić, plecaka mogę nie mieć, bo akurat zaskoczony zostałem w jakiejś tam sytuacji. Ale jeżeli wiem, jak sobie uzupełnić to, czego nie mam, to jest moja ostateczna linia obrony. Czy masz dzieci? Czy Nie, w ogóle nie mam rodziny. Nie masz rodziny. Nie. I czy myślisz, że to jest łatwiej być prepersem, jak nie masz? Tak i nie. Tak, ja mam 50 lat. Gdybym w normalnym takim cyklu społeczno-rozwojowym, moje dzieci już by były w tej chwili dorosłe. Miałyby 20 parę, 30 lat. Załóżmy, że miałbym 2 synów i córki, tak? Dla przykładu. To już zobacz, to masz 3 chłopa w rodzinie i kobietę, która, że tak powiem, i jeszcze swoją żonę, czyli 2 kobiety, która to wszystko uzupełnia i spaja swoją energią kobiecą, tak? I już masz, że tak powiem, team, masz zespół 5-osobowy, a ja jestem sam. Muszę sobie radzić ze wszystkim. Jeżeli ja sobie z czymś nie poradzę, a jestem sam i tylko sam siebie chronię, no to jest negatywne tylko dla mnie, tak? Ale zobacz, jaki ja jestem mobilny. Ja sobie wsiadam na rower i ja w ciągu doby jestem 150 km stąd. A powiedz mi, kiedy naprawdę zacząłeś robić preparingu, kiedy to było? 2 lata temu. 2 lata temu. To się nie stało, wiesz, z dnia na dzień, tak? To nie było tak, że ja we wtorek nie byłem prepersem, a w środę już byłem. Bo to tak nie działa. Pierwszy przyczynek, tak jak dla wielu osób, to był kryzys pandemiczny 2020, prawda? Wtedy zacząłem czytać o tym, jak się zabezpieczyć. Coś więcej niż te konserwy, niż ta woda, niż ten papier toaletowy. Co jest tak naprawdę ważne? Czy ja mam energię w domu? Czy ja jestem przygotowany pod względem lekarstw? Czy ja jestem przygotowany pod względem logistycznym? Zakładamy, że nie ma prądu, nie ma internetu, ale to znaczy, że nie ma też GPS-a, tak? A zobacz, jak mało osób umie jeździć bez GPS-a już. A ile osób ma w domu aktualny plan papierowy swojego miasta? Ile osób ma w domu atlas swojego kraju albo najbliższej okolicy chociażby? Aktualny, ja nie mówię taki sprzed 20 lat, bo się dużo nowych dróg porobiło. Ja często, bo ja pracuję w centrum, i ja Tak. często pakraftem wracam sobie Wisłą do domu. A czy ludzie w bankach wiedzą, że jesteś survivalistą? Tak, wiedzą. A oni myślą, mają jakiś komentarz do ciebie o tym? Nie, raczej nie. Już nikt nie wyśmiewa, a po co ci agregat, a po co ci 100 puszek, a po co ci zapasy, a to, a tamto. Nikt już tego nie wyśmiewa. Chciałem zapytać o tym, co masz na głowie. Co to jest? To jest bandamka, czyli arafatka. Okej. To jest kawał bawełny 90×90. Pełni różne funkcje. W dzień upalny, tak jak dzisiaj, kiedy się poce, jest odparowanie, ponieważ bawełna ze względu na swoje właściwości szybko gromadzi wilgoć. Okej. I wilgoć odparowując zabiera mi ciepło, czyli mnie chłodzi. Jeżeli ja ją zdejmę i sobie zawieszę ją jako trójkąt i tutaj sobie zawiążę z tyłu, to jest mój szalik w sytuacji awaryjnej, tak? Jeżeli będzie taka potrzeba, żebym sobie unieruchomił rękę, to sobie używam ją jako temblak i sobie przewiązuję i mam unieruchomioną rękę. Jeżeli będę chciał się wykąpać i wytrzeć szybko, to jest mój ręcznik. Zobacz, ile funkcji w jednej rzeczy. Powiesz mi, co widzisz, a ja powiem ci, co ja widzę. Co widzisz? Ja widzę wodę. Wodę. Dobrze, woda to jest co? I Woda to życie. Trzeba ją uzdatnić, ale już wykąpać się możesz w takiej wodzie, jak jest. Ona oczywiście w sytuacjach kryzysowych może być skażona celowo lub przy okazji. A co jeszcze tu widzisz? Zobacz. Tam ludzie łowią ryby. tak? Jedzenie. Jesteśmy przy paśniku, przy stołówce. Sytuacja awaryjna, to rzeka może być skażona i ryby też będą skażone. Dlatego trzeba to śledzić. Okej. Ale teoretycznie jest to źródło pożywienia. Łatwiej złowić rybę niż upolować szybką sarnę. Co jeszcze tu widzisz? Okej, ale w sytuacji kryzysowej, czy wiesz bez jakiś sprzęt łapać ryby?
Nie mam jeszcze takiego szkolenia, ale będę miał. Co jeszcze widzisz tu? Bo jeszcze jedna ważna funkcja rzeki. Kamieni. Pierwotna funkcja rzeki. Komunikacja. Okej, tak. Patrz, Warszawa jest tam. Tak. Tam już jest Nowy Dwór Mazowiecki. Tam narew wpada do Wisły i Wisła dalej płynie do morza. W sytuacji naprawdę awaryjnej, kiedy jest eksodus i wszyscy uciekają, drogi są zablokowane, nie ma transportu, nic, nie funkcjonuje komunikacja, nie funkcjonuje nadzór służb ani administracji, jest chaos, jest sytuacja konfliktowa, nie daj Boże jeszcze są jakieś bombardowania, latają drony i tak dalej, sytuacja jest nieciekawa, jeżeli chodzi o ucieczkę, a musisz już z tego miasta uciekać. To rzeka jest jednym z elementów, które możesz rozpatrzeć. I nie musisz trzymać motorówki tutaj. Wystarczy, że masz lekkiego pakrafta w domu. Albo lekki ponton, tak? Na jedno wychodzi. Pakujesz się w ten ponton z plecakiem podstawowym ucieczkowym i Wisła płynie 7 km na godzinę. I za pół dnia jesteś w Nowym Dworze Mazowieckim. I zobacz, ile funkcji, zobacz, co ty widziałeś, a co ja widzę. To jest pewien sposób myślenia. Bycie przygotowanym to jest proces, który się nigdy nie kończy. Są nowe rozwiązania techniczne, zmienia się sytuacja geopolityczna, zmieniają się zapotrzebowania. My się zmieniamy. Ja jestem kim innym niż 10 lat temu, pod względem i fizycznym, i mentalnym. Więc mój sposób preparingu też powinien to uwzględniać. To jest wszystko proces i ten proces się nie kończy. Ten proces jest czasochłonny, w pewnym stopniu kapitałochłonny, chociaż mniej niż się ludzie spodziewają. W pewien sposób wpływa na relacje rodzinne, na życie osobiste, ale nie ukrywam, że też szukam tej samotności po to, żeby pobyć ze sobą, po to, żeby odnaleźć taki spokój w swojej głowie. To są właśnie takie chwile, które pozwalają mi troszeczkę zbliżyć się do medytacji, troszeczkę zbliżyć się do takiego wyciszenia, bo zobacz w tej chwili, co jest dużym problemem cywilizacyjnym. To, że my jesteśmy przebodźcowani non-stop. Nawet jeżeli ty się nigdzie nie śpieszysz, to miasto wokół ciebie się śpieszy. Jeżdżą karetki, policja, tramwaje, wszystkie samochody, ruch uliczny, hałas. Włączasz telewizor, reklamy, jeden, drugi, trzeci kanał. Włączasz komórkę, social media, Facebook, Instagram, powiadomienia. To są wszystko rozpraszacze. I ty nie jesteś w stanie pobyć sam ze sobą spokojnie. Ja, będąc tutaj na łonie przyrody, gdybym był sam, to bym sobie usiadł i bym po prostu słuchał tych ptaków. I to ma bardzo duży leczniczy aspekt. Jeżeli ktoś się mnie pyta, a ty idziesz do lasu, to jaki masz plecak, jakie masz buty, jaki masz nóż? Ja mówię, to jest wszystko nieważne. Możesz mieć byle jaki plecak, możesz pójść w dresach, butach sportowych, bez noża. Nieistotne. Ważna jest twoja intencja i twoje otwarcie się na pewne rzeczy, które ci przyroda w sposób naturalny oddaje. To jest ta naturalna wibracja, naturalny rytm, takie nasze naturalne wyciszenie. I dlatego ważne jest, żebyśmy nawet w mieście poszli do parku i przez chwilę złapali inny rytm, ten nasz naturalny. Żebyśmy wyłączyli tą komórkę, żeby nam nic nie pikało, żebyśmy nie myśleli o kredycie, o pracy, o kłótni z małżonką, z małżonkiem, o problemach z dziećmi, tylko bądźmy sobie przez chwilę sami ze sobą. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale jeżeli raz, drugi, trzeci spróbujesz, to potem to idzie w sposób naturalny. Bushcraft jest to przebywanie poza cywilizacją, w outdoorze, w lesie, bez wsparcia zewnętrznego, używając tylko swojej wiedzy i swoich zasobów, tego co masz w plecaku. I ma charakter czysto relaksacyjny. Survival to jest przetrwanie za wszelką cenę. Survival nie ma moralności. Survival, przetrwanie to jest twój cel końcowy. Nieważne, czy zetniesz żywe drzewo, czy zabijesz zwierzę, czy zdobędziesz w sposób nielegalny zasoby, czy coś ukradniesz, masz przetrwać, masz zachować życie. I to jest survival. Czyli tak, mamy preparing, mamy bushcraft relaksacyjny i mamy survival. Bushcraft używa narzędzi survivalu. To w jakim stopniu ty to wykorzystasz, czy na przykład zjesz jajka ptaka, które znajdziesz,
co jest niezgodne z prawem. To świadczy o twojej etyce bushcraftu. I to jest ta różnica. Natomiast one generalnie, wszystkie te rzeczy mieszczą się pod jednym dużym parasolem. Przetrwanie. I preparing, tak jak przygotowujesz swój umysł, swoje umiejętności, to co umiesz robić rękami, swoje ciało, swoją fizyczność, swoją motorykę, swój ekwipunek sobie gromadzisz, czy to w domu, czy w plecaku, to jest ten sam mechanizm. Ja specjalnie nie poruszam tematu polowania, ponieważ polowanie i stosunek do myślistwa jako takiego to jest kolejna jedna z wielu linii podziału społeczeństwa. Jest duży antagonizm. Ja specjalnie nie będę mówił ani o myślistwie, ani o polowaniu, ani o zastawianiu pułapek, bo to jest też kłusownictwo, to jest nielegalne. Nie będę mówił o broni, ponieważ jest to zupełnie osobna rzecz, regulowana zupełnie osobnymi przepisami, certyfikacją na pozwolenie na broń, umiejętnością jej używania, a przede wszystkim bycia psychicznie przygotowanym, żeby tą broń używać. Zobacz, jak ja często wracam do swojej głowy. To jest początek i koniec wszystkiego. Ale masz własny broń? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Okej. Jeżeli będzie naprawdę źle, to musisz być przygotowany na to, żeby to bronić. Bo co z tego, że ty poświęcisz lata na umiejętności, na gromadzenie zapasów, nauczenie się korzystania ze sprzętu, skoro ktoś przyjdzie przystawić ci gana do głowy i powie oddawaj. I co? I musisz oddać. Chyba że wiesz, jak się obronić. Zobacz, tu masz starorzecze, tu żyją bobry. To jest stare koryto rzeki. Tędy kiedyś, kilkaset lat temu Wisła płynęła, potem się zrobiły z tego jeziorka. Jaka to jest wiedza dla ciebie? Że jak będzie zupełnie ogromny problem z wodą, to możesz przyjść tutaj i sobie tą wodę pozyskać, tylko będziesz musiał ją oczywiście uzdatnić, czyli przefiltrować, tak? Ale już wiesz, gdzie jest ta woda. Filtry mogą być domowe, to są duże filtry i one mogą kosztować kilka tysięcy złotych, ale mogą być bardzo małe filtry turystyczne, one są wielkości powiedzmy 3 pięści i one kosztują, dobry filtr kosztuje z 500 złotych. No. Zobaczysz, jaki to jest ogromny obszar tutaj, między Wisłą a miastem. Jaka to jest ogromna zielona poduszka. Białołęka ma dużo zalet. Z Białołęki jest zarówno blisko do miasta, ale też jest blisko, jak chcesz uciekać z tego miasta. A kiedy wiesz, że jest czas uciekać? To jest bardzo dobre pytanie. Nikt tego nie wie. Słuchaj, to czy uciekać, czy nie, inna sprawa. Twój dom, nieważne czy to jest mieszkanie, czy dom, twoje miejsce zamieszkania to jest twoja twierdza, to jest twoje najbezpieczniejsze miejsce. Opuszczasz je w ostatnim możliwym momencie. Nie definiuje cię bycie prepersem, ile masz puszek w domu, czy ile litrów wody, czy ile litrów masz jakiegoś tam zapasu paliwa, czy coś. To nie definiuje. To, czy jesteś prepersem, czy nie, definiuje twój sposób myślenia. Czy jesteś przygotowany na różne scenariusze, czy rozpatrujesz, czy je ważysz, tak? Ryzyko do nagrody. Czy potrafisz sobie tą prepersową matematykę zrobić w głowie, czy jesteś przygotowany do tego, czy na przykład wolisz powiedzieć, ja nie będę sobie przygotowywał plecaka ucieczkowego, bo nie chcę o tym myśleć. I to jest tak zwane życie na wyparciu. Bo jak ja zacznę ten plecak ucieczkowy robić, to się tylko będę stresował, że zaraz będzie wojna, że zaraz będzie to, że zaraz będzie tamto i że ja będę musiał zaraz uciekać. Nie, to działa zupełnie odwrotnie. Jeżeli masz spakowany plecak ucieczkowy w domu, to już jesteś spokojniejszy. Bo zobacz, jaka jest sytuacja. Od 2 dni mamy największy pożar w Polsce, w Lubelskim. Są już komunikaty, że być może będzie konieczna ewakuacja ludności. Co weźmiesz z domu? Z takich najważniejszych rzeczy, wiedząc, że twój dom może się spalić i nie masz nic. Ja chcę przekonać ludzi, że myślenie o kryzysie nie oznacza automatycznie, że ten kryzys nadejdzie, bo to jest trochę tak, że ja nie oceniam ludzi, ale większość ludzi działa tak, ja nie pójdę do lekarza na wszelki wypadek, bo jeszcze mi coś wyjdzie, jeszcze mi coś znajdzie. A to powinno być na odwrót. Rozpoznaj swoje problemy z bycia przygotowanym, podejmij pewne kroki po to, żebyś był przygotowany. Ja się boję sytuacji, kiedy jestem bezsilny. Pamiętasz na przykład filmy takie jak Lista Schindlera, gdzie ludzie byli w obozach koncentracyjnych zamykani, w pociągach jak bydło, więzieni.
Najgorsze było to, że oni nic nie mogli z tym zrobić. Bezsilność totalna. Nic, oni byli w sytuacji bez wyjścia. Bezsilności się boję. Zobacz, jaką ty wiedzę sobie budujesz dookoła tego prostego, zwykłego bushcraftu, czy też tego survivalu i jak wiele jest elementów, które powinieneś wiedzieć. I teraz, mając to wszystko w głowie, masz społeczność prepersów. Każdy z nas ma jedną, dwie czy trzy specjalizacje jakieś swoje. Ten będzie umiał zrobić mydło, ten będzie umiał różne chemiczne reakcje zrobić z podstawowych produktów, ten będzie mógł się zająć obroną, ten się zna na mechanice i będzie mógł zrobić jakieś proste urządzenia. I teraz tak, bierzemy tych wszystkich ludzi z całej Polski i spotykamy się 4-7 czerwca w Runowie pod Lęborkiem, to jest wybrzeże mniej więcej na wysokości Łeby i tam się właśnie prepersi z całej Polski zjeżdżają. W tym roku to jest 12. edycja, 12. zjazd. Jest największy i najbogatszy zjazd pod względem właśnie ilości specjalistów, którzy będą w nim brali udział. Przede wszystkim główny cel konwentu to jest integracja środowiska, a relacje w przypadku kryzysu są kwestią kluczową. Jeden z tematów naszych prelekcji to jest, czy zespołowo przechodzić przez kryzysy różne systemowe, czy bycie samotnym wilkiem. Ten temat już poruszaliśmy. I niestety praktyka pokazuje, że samotny wilk ma mniejsze szanse niż osoba działająca w grupie. Tak samo jak u początków ludzkości myśmy się zbierali w jakieś grupy, plemiona po to, żeby dać sobie większe szanse na przeżycie. Tak samo my, będąc w sytuacji kryzysowej, my prepersi, zbieramy się, tworzymy relacje, tworzymy grupy, wymieniamy się doświadczeniem po to, żeby być lepiej przygotowanym na różne, mówiąc brzydko, fuck-upy. To jest całe społeczeństwo, to jest w skali kraju takich aktywnych osób, to ja szacuję, że może być, to jeszcze zależy jak zdefiniujemy, kto jest aktywny, a kto nie, ale no, sama społeczność Preppers Poland na Facebooku to jest ponad 50 000 obserwujących. Nie każdy musi być przygotowany w sposób taki sam. Okej. A może to jest takie naiwne, dziwne pytanie, ale... Nie ma naiwnych pytań. Okej. Wyobraźmy sobie, że będzie taki duży blackout, będzie kryzys, będzie chaos. No, ja bym chciał po prostu pomóc ludzi wokół mnie, a nie myśli za bardzo o sobie, ale może po prostu są inni, na przykład starsi ludzie wokół nas, wiele tysięcy osób, którzy będą zupełnie bezradni. I czy nie jest tak, że bycie preppersem jest trochę taki samolubny i wiesz o co mi chodzi? Że, Wiem o co ci chodzi że jest selfish, i to jest nie? bardzo zasadne pytanie. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to tak bardzo wąsko, definicyjnie, celem preppersa jest przetrwanie. Koniec, kropka. Siebie i swoich bliskich. Okay. Reszta cię nie obchodzi. Pamiętaj, że w sytuacji długotrwałych kryzysów społecznych, które są następstwem kryzysów systemowych, wszelkie więzi społeczne ulegają degradacji. I jesteśmy z osób cywilizowanych, lądujemy na poziomie barbarzyńców, bo walczymy o swoje przetrwanie i włącza się egoizm i włącza się chęć przeżycia za wszelką cenę. I więzi społeczne uciekają, ale dotknęłeś nieświadomie bardzo fajnego tematu. To jest przygotowanie lokalnych społeczności na sytuacje awaryjne. Tylko mówię, to jest wszystko objęte pewnego rodzaju kryzysem, takim, że jeżeli sytuacja eskaluje, to w pewnym momencie my się dehumanizujemy. I to jest rzeczywiście problem. Ale to nie jest problem preppersów, tylko to jest problem sytuacji. Aha. I preppersi starają się przetrwać tej dehumanizacji, ale potem nie, co? przetrwać i przeżyć. Aha. Przeżyć, po prostu przeżyć. Na takiej Aha. zasadzie, jak zwierzęta przekazują swój tylko materiał genetyczny. Ja mam takie, po prostu takie poczucie, że jeżeli ja przetrwałem, ale te ludzie wokół mnie nie przetrwali albo nie byli przygotowani. Będziesz miał poczucie winy. Poczytaj, poczytaj sobie relacje ludzi, którzy ocaleli z obozów koncentracyjnych albo z getta.
I oni mają poczucie winy, że oni przetrwali, przeżyli, a ich najbliżsi, albo przyjaciele, albo koledzy, albo znajomi nie. Całe pokolenia wymarły. Zostawały pojedyncze osoby. I one rzeczywiście miały to, o czym mówisz. Ale dopiero w sytuacji, jak wszystko wróciło do normy i mogliśmy być znowu ludźmi. Bo w obozie sytuacje bywały różne. I to jest problem każdej sytuacji takiej mega kryzysowej. Jeżeli na przykład założysz, że nie będzie prądu, to można z pewnym prawdopodobieństwem, obserwując historię, na przykład co się działo w Serbii, Bośni w latach 90., gdzie był tam konflikt, tak, i wojna domowa, i można wiedzieć, można zgadywać, jakie procesy pewne społeczne będą zachodzić, że gotówka straci na znaczeniu, środkiem płatniczym będzie paliwo, alkohol i antybiotyki, powiedzmy, tak? I to będzie w cenie, tak? I pewne takie rzeczy, pewne zachowania też bestialskie, zbrodnicze, które następują, też można przewidzieć. Ale dokładnie co się stanie tobie, twojej rodzinie, w tej lokalizacji, co jesteś, nikt tego nie przewidzi. Jeżeli jesteś przygotowany chociaż trochę, to już jest lepiej niż 90% ludzi, którzy nie są przygotowani. I ja ich rozumiem. Bo to jest bardzo stresująca i ciężka praca, którą trzeba wykonać. Bo trzeba zmienić swój sposób myślenia, bo do tej pory żyliśmy w miarę bezpiecznym świecie. Tak? Szczególnie tu, w tej części Europy. I nie musieliśmy się martwić o podstawowe rzeczy. Jeżeli na przykład spodziewasz się, że nie będzie tego prądu przez tydzień, jeżeli ktoś ma choroby przewlekłe i nie ma zapasu leków, a nie ma prądu, to ma problem, żeby to pójść i kupić, bo bez prądu nic nie działa. Pierwsza rzecz to jest to, żeby się utrzymać w dobrej kondycji motorycznej, psychofizycznej. Druga pod względem ważności i woda, i energia, zasilanie awaryjne. Czyli to, co możesz mieć w bloku. Na pewno możesz mieć kilka powerbanków naładowanych, na pewno możesz mieć agregat z małą ilością paliwa, one są dosyć wydajne. Na pewno możesz mieć coś w rodzaju fotowoltaiki, czyli panele słoneczne, nawet takie turystyczne, które ci chociażby komórkę naładują. Na pewno możesz mieć w domu radio na baterię, żeby być niezależnym i żeby słuchać komunikatów służb. No, zapasy wody możesz mieć w sposób ograniczony. Pamiętajmy, że jak nie ma prądu, to nie ma też wody. W pewnym momencie kanalizacja i system dostarczania wody do mieszkań bez prądu przestaje działać. Więc dobrze jest mieć na początek jakieś pewne zasoby wody, natomiast woda ma dwa problemy. Po pierwsze jest ciężka i trudna do magazynowania, a po drugie trzeba ją cały czas wymieniać, bo ona dosyć szybko traci po kilku miesiącach swoją przydatność do spożycia. Więc trzeba być przygotowanym, już mówię w takim dłuższym terminie, na to, jak tą wodę pozyskać, uzupełnić, przefiltrować i być przygotowanym, żeby z tej wody korzystać. Trzeba to wiedzieć, jak to zrobić. Co się stanie, kiedy przetrwałeś i twoje zapasy się kończy? Co wtedy? No to właśnie to jest część preparingu. Nie polegasz tylko i wyłącznie na zapasach, które z założenia są ograniczone, jakkolwiek by wielkie one nie były, tylko polegasz na swoich umiejętnościach. Żywności nie zdobywa się w sklepie, bo sklep jest dzisiaj, jeżeli system działa, a jeżeli system nie działa, to tą żywność musisz sam wyprodukować. A co myślisz o permakulturze i te różne Dokładnie, rodzaju... to jest część preparingu i bardzo ważna. I my też mieliśmy na poprzednim konwencie zajęcia z permakultury. I to jest mega istotna część, bo chodzi o to, żeby te zapasy cały czas odtwarzać. No. W warunkach ograniczonej, dostępności. No i jak to zrobić bez chemia? Słuchaj, nasze babcie, nasze prababcie, wszystkie były prepersami, bo sobie robiły słoiki, weki i nie potrzebowały nawet prądu i lodówki, bo wszystko to sobie chowały do piwnicy, w której była stała temperatura 8 stopni i już. A dlaczego chcesz przetrwać tak? To jest wbudowana chęć przeżycia w każdą istotę. Aha. Ale nie każdy jest prepersem. Na swój sposób każdy, tylko w różnym stopniu. Jeżeli będzie taka bomba atomowa i nasze środowisko jest tak zniszczone, wodoskażone, wszystko jest źle, czy No ta taki rzecz Mad Max czy mamy. to warto przetrwać takiej sytuacji? Warto. W każdej sytuacji warto żyć. Zawsze warto W każdej przeżyć. sytuacji warto żyć. W moim przypadku, i to zarówno w sytuacjach życiowych, jak i takich krytycznych, kryzysowych, ja sobie zawsze robię 3 scenariusze. Jeden scenariusz bardzo negatywny
i wtedy sobie wyobrażam, co się stanie. Drugi scenariusz optymalny i trzeci scenariusz bardzo pozytywny, tak? I jeżeli ja już mam to rozpoznane w swojej głowie, to już mam jeden zysk. Już jestem spokojny. Każda instrukcja zachowania, czy to przy udzielaniu pierwszej pomocy, czy to w sytuacji awaryjnej, czy to w przypadku jakiejkolwiek ewakuacji, zaczyna się albo powinna zaczynać się od pierwszego punktu. Zachowaj spokój. A jeżeli ty masz w domu przygotowane zapasy, jeżeli masz przygotowany swój plecak ucieczkowy, jeżeli masz wszystkie zapasy w domu i wszyscy w domu są bezpieczni, to się zamykasz i twój dom staje się twoją twierdzą i wszystko, co robisz, jeżeli sytuacja eskaluje, robisz ze spokojem, ponieważ wiesz, że masz podstawowe rzeczy zabezpieczone. Nawet taki bushcraftowy, typowo relaksacyjny wypad do lasu na weekend, nie? Jak jesteś takim zwykłym mieszczuchem, tak? W ogóle nie znasz się na tym i twój pierwszy samodzielny nocleg na dziko. Zobacz, ile ty musiałeś przeciwieństw pokonać. Musiałeś znaleźć miejsce na nocleg bezpieczne. To, że musiałeś zadbać o siebie, że musiałeś przejść ileś tam kilometrów z plecakiem, pokonać łatwiejszy lub trudniejszy teren, rozpalić sobie ognisko, zagotować sobie tą herbatkę przysłowiową i potem wrócić do domu, że logistycznie to wszystko ogarnąłeś, że się nie skaleczyłeś, że się nie zgubiłeś, że nic cię w cudzysłowie nie zjadło w lesie, to wszystko jest budowanie psychologii sukcesu w swojej głowie. Robią się nowe połączenia neuronowe w mózgu. I potem jak jesteś w pracy i szef ci mówi, że masz prezentację do zrobienia czy jakiś projekt, to cię to już tak nie przeraża. Bo wiesz, że sobie poradzisz. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawe filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce. Byłem zaproszony na ten festiwal, ale jeszcze nie zdecydowałem, czy przyjadę tam. Więc napisz w komentarzu, czy ja powinnam tam jechać i poznać więcej ciekawych ludzi. Maciek, dziękuję za podzielenie z nami twoją historię. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o twoje działania. To ja ci przede wszystkim dziękuję. Dziękuję wam wszystkim, którzy słuchają tego materiału. To, o czym ja mówiłem, to jest moja pasja, to jest moja misja i to jest coś, co ja chcę, żeby inspirowało ludzi. Jeżeli chcecie cokolwiek wiedzieć więcej w temacie szeroko rozumianego prepperingu, zapraszam was na Facebook do społeczności Preppers Poland i tam jest takie pierwsze zetknięcie z tematem. Tam możecie zadawać pytania i tam wam pomogą. Nie musicie przejawiać żadnej wiedzy wstępnej. Jeżeli jesteście zainteresowani bezpośrednio bushcraftem, czyli coś, co mnie z kolei osobiście inspiruje, zapraszam na moje social media Maciej Fink, Finowicki oraz na blog dobryszlak.pl. A całą swoją wiedzę i ofertę dydaktyczną, szkoleniową oraz to, jak ja postrzegam bushcraft, znajdziecie w mojej książce pod tytułem Survival – bushcraftowa podróż życia. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Dziękuję tobie. Dzięki Maciek. Na razie. Na razie, trzymajcie się.